Noc była zimna. Wtulałyśmy się w siebie, aby nie czuć chłodu. Powoli można się do tego przyzwyczaić. Najpierw cała się trzęsiesz, potem twoje ciało zaczyna się przyzwyczajać i po jakimś czasie czujesz już tylko drętwienie, ale nie jest ci zimno. Po 3 nocach spędzonych na Avret Bazar, nawet obskurny statek, którym płynęłyśmy do Rumeli, wydawał się nam ciepłym kątem, w którym było tak dobrze. Ranek nadszedł nadzwyczaj wcześnie. Pojawiły się pierwsze promienie słońca i od razu zrobiło się lepiej. Niektóre z nas budziły się same, niektóre trzeba było obudzić kubkiem wody i kawałkiem chleba. Miasto też budziło się do życia. Wszystko wyglądało codziennie tak samo. Te same dzieci, ci sami mężczyźni i te same kobiety. Właśnie, które nie musiały czekać, aż ktoś przyjdzie i zabierze je z tej męczarni. Które mogły chodzić kiedy i gdzie mają ochotę. Kobiety, które były wolne. Na bazarze zrobiło się już tłoczno i gwarno. Siedziałyśmy na ziemi, kołysząc się i patrząc półprzytomnym wzrokiem. Do stoiska Kamala Efendiego podszedł ktoś, kto ukrywał twarz pod kapturem. Kupiec jednak rozpoznał mężczyznę. Tukuraga! Hoş geldiniz! Hoş geldiniz, Kamal Efendi! Odpowiedział tajemniczy przybysz ciepłym głosem. Jak idzie handel? O, dobrze, dobrze. Jak się uda? Do czwartku powinienem zarobić na lepsze miejsce handlowe, inshallah. O, brawo! Widzę, że ci się wiedzie. Przyszedłem kupić kilka niewolnic do haremu. Mogę? Nie czekając na odpowiedź, zaczął się przechadzać między dziewczętami. Wyglądają bardzo mizernie, stwierdził z niesmakiem. Czym ty je karmisz? Lokmą. A czym można je karmić? Jedzą tyle, ile potrzebują. W taki sposób nigdy nie zarobisz na nowe miejsce handlowe. Mruczał pod nosem Tukur, przechadzając się dalej wśród dziewcząt. Dobrze. Biorę tę. Podniósł do góry jasnowłosą. Tę. Wskazał na dziewczynę ze Skopie, która bawiła się swoimi palcami. I może jeszcze tę. Pomógł wstać dziewczynie, którą wepchnięto na statek w Rumeli. Pomijając te wybrane, zostało ich tam 5. Wśród nich ja, zziębnięta, wyczerpana, na skraju śmierci. Ze łzami w oczach i smutnym uśmiechem obserwowałam wybrane. Dobiliśmy targu, zawołał Kamal Efendi. Za każdą 60 akcze. Hola! Śmiesz tyle żądać za kobiety dla samego sułtana Mehmeda? Oburzył się Aga. Skoro są dla sułtana, to chyba są cenne, skontrował kupiec. Masz tu 100 akcze i nie dyskutuj. Chcesz mieć na karku strażę? A niech cię diabli. Zabieraj je. Tukuraga wraz z innymi eunuchami zabrał niewolnicę do powozu. Jakie miały szczęście. Jadą do pałacu. Mimowolnie ciekły mi łzy po twarzy. Po chwili zauważyłam, że powóz się zatrzymał, nie ujechawszy nawet metra. Ku stoisku biegł Tukur. Widocznie czegoś zapomniał. Czego jeszcze chcesz? Burknął kupiec. Zapomniałem cię zapytać, co z twoją... Nie dokończył. Zobaczył mnie.
Patrzyłam na niego błagalnym wzrokiem, ledwie żywa. Moja twarz zrobiła się mokra od łez. Choć moja jasna cera była teraz bardziej blada niż zwykle, a ciemne kosmyki długich włosów opadły mi na twarz. Musiało być w tym coś ujmującego. Sama nie wiem co. Tukuraga zrozumiał ten wzrok. Nieraz widział już tak zapłakane, niewinne, smutne oczy. Wiesz co? Wezmę jeszcze te, powiedział, wskazując na mnie. Zamarłam. Nie, to niemożliwe. Te? Zdziwił się Kamal. To z Lechistanu przyjechało. Co będziesz z niej mieć? Ona się tylko do świni nadaje. No popatrz tylko. Wezmę ją, oświadczył krótko eunuch. Tak? To 70 akcze się należy. Allah cię kiedyś ukaże, Kamal Efendi. Uśmiechnął się Tukur, wręczając mu sakiewkę. Chodź. Zwrócił się do mnie i pomógł mi wstać. Nie było to łatwe. Bardzo trzęsły mi się nogi. Ciężko było przejść te kilka kroków do powozu. Po chwili jechałam już razem z innymi dziewczynami, w tym z jasnowłosą, której pomogłam z zupą na statku. Nie mogłam w to uwierzyć. Naprawdę mnie zabrano z Awret Bazaru. Pomyślałam ze smutkiem o koleżankach, które tam zostały. Odrzuciłam jednak w końcu, nieco egoistycznie, tę myśl. Wiedziałam, że muszę walczyć o siebie.